Z uwagi na to, że mamy pewne przesunięcie czasowe i z uwagi na to, że nie samym chlebem żyje człowiek, nie idziemy jeszcze na obiad, tylko oddajemy głos Państwu. Jeżeli są jakieś pytania, bardzo prosimy. Małgorzata Jałocho-Palicka. Dziękuję księdzu profesorowi Tadeuszowi Biesadze za zaproszenie na kongres, za informacje o kongresie i dziękuję również bardzo za wsparcie marzenia, które wyraziłam na końcu mojego artykułu o ingerencjach redaktorskich w osobę i czyn, a jest to marzenie właśnie o ponownym wydaniu pierwszej wersji Osoby i czynu z 1969 roku. I no tam pisze o tym, że to poważnie zniekształca myśl Wojtyły w kierunku tam filozofii świadomości, subiektywizmu i relatywizmu, ale też taką sprawą, która no, może wręcz boleć, jest zaciemnienie wymowy osoby i czynu przez różne takie sprzeczności, które powstają z powodu na przykład dodania śródtytułów. Dodano bardzo wiele śródtytułów i no, nie jeden z nich po prostu nie zgadza się z treścią przedstawioną pod tym śródtytułem. Na przykład jest taki dodany śródtytuł twórczy charakter sumienia. I zaraz pod tym śródtytułem Wojtyła mówi, że sumienie nie jest twórcze, bo nie tworzy norm, tylko je odczytuje. Dopiero w dalszej części jest, że w pewnym względnym sensie jest twórcze w zakresie prawdziwości norm. Też jest taki śródtytuł spełnianie siebie poprzez czyn warunkiem moralności osobowej, a pod spodem jest mowa o czymś całkiem odwrotnym, mianowicie warunkiem spełniania siebie jest moralność osobowa, czyli spełnianie dobrych, moralnych czynów. Przepraszam, czy moglibyśmy prosić o pytanie? Tak? Aha. Przepraszam, chciałam jednak powiedzieć do końca, ponieważ tutaj pan profesor wspomniał o tym artykule i też no, jakoś dodatkowe argumenty podać i też wspomnieć, że recepcję osoby i czynu utrudniło wydanie po 50 latach od momentu jej powstania pierwszego dzieła o personalizmie, o koncepcji osoby pod tytułem Rozważanie o istocie człowieka. I tam Wojtyła mówi, że człowiek jest osobą, klasyczną definicję osoby, dlatego że konstytuuje go duchowa dusza, duchowa substancja. Więc substancjalne ujęcie i to mistyczne ujęcie istoty, idące w istoty człowieka, duchowej duszy, idące w parze z substancjalną koncepcją osoby. I chciałam tutaj zaznaczyć, że on po prostu rozwija tą substancjalistyczną koncepcję osoby w dalszych dziełach i przeciwstawia ją niesubstancjalistycznej koncepcji osoby Schellera jako sumy aktów świadomości. No i też ważne jest dla Wojtyły niesamowicie ważna była transcendencja osoby. I warunkiem transcendencji osoby nad wszystkimi jej działaniami i świadomymi jest duchowa dusza. Ona jest zasadą transcendencji, bo Wojtyła pisze w artykule Człowiek jest osobą, że godność osoby to jest godność tak wielka, że niezależna jest od tego, co ona wytwarza i co ona czyni. Więc człowiek jest osobą
i nawet wtedy, kiedy nie wyłania z siebie świadomych aktów, czyli czynów. No i oczywiście ta niesubstancjalistyczna koncepcja osoby Schellera stoi u podłoża cywilizacji śmierci, bo człowiek według Schellera bez świadomości aktualnej nie jest osobą, tylko jest materialnym organizmem. No i stąd... Pani doktor, dziękujemy ślicznie za wyjaśnienia, ale jeszcze dopowiedzenia. Jeszcze chciałam powiedzieć o praktycznym wymiarze spraw, bo wobec tych ingerencji nie dziwi fakt, że... Jak dyskusja się potoczy, bo tu już my ten punkt wzięli i tutaj nie ma sporu, bo coraz bardziej idziemy w tym samym kierunku, to Dobrze. znaczy, że tomizmu Wojtyły nie zgubimy. To już tu jest mocno w trzech referatach i ja pani zmierzam doktor. do tego, że Wojtyła traktował swoją twórczość filozoficzną jako pomoc w kapłaństwie. Nie, rozważania o istocie aspektów człowieka. możemy wymieniać ze setkę, że je zrozumiemy. I to było bardzo ważne, najważniejsze. Natomiast uczynienie z osoby i czynu jakiegoś ezoterycznego dzieła zrozumiałego tylko dla grupy wtajemniczonych jest jakby przeciwko Wojtyle i wyosobnienie osoby i czyny spośród reszty jego dzieł. I myślę, że ja po prostu chcę powiedzieć, że jestem za tym, żeby antropologię filozoficzną Wojtyły szeroko wykładano, także w seminarium, żeby dalej służyła jako pomoc w duszpasterstwie, bo podaje tam Wojtyła Bardzo po dziękujemy. prostu doświadczalny. Tych aspektów jest mnóstwo. Prosimy o następne pytanie. Witam serdecznie, Jacek Olszewski, Karmelita Bosy. Takie pytanie krótkie. Czy teologia ciała, czyli te katechezy Jana Pawła II, o nich dzisiaj nic nie mówimy, ponieważ jest troszkę inny tutaj temat, ale one są przesycone filozofią Wojtyły, bardzo mocno przesycone. Czy mogą być dalszą interpretacją, czy nie powinny być, tutaj pytanie do obydwu prelegentów, dalszym takim rozwinięciem tego, co mamy w tym, co już było powiedziane. Ja tylko dam jeden przykład, bo trochę się tym zajmuję. Tam pada takie zdanie u Wojtyły w katechezach, filozoficzne zdanie. Osobotwórcza rola płci. Osobotwórcza rola płci. No, to jest przewrót kopernikański. To tylko takie pytanie, czy katechezy mogą być, a czy są po prostu czymś zupełnie innym? Dziękuję. Może ja zacznę, bo nie jestem teologiem, więc nie mam wykształcenia, więc jako laik się tutaj wypowiem. W moim przekonaniu tak, to jest wszystko doświadczenie osoby. Nie mogłem tego podkreślić w wykładzie, pewne rzeczy wyciąłem, ale chciałem podkreślić, że Wojtyła się interesował tym człowieczeństwem nie tylko takim jakby jako pojęciem. On się angażował i jakby badał to człowieczeństwo, czy jakby żył tym człowieczeństwem, może to jest pełniejsze słowo, na co dzień i w różnych sferach aktywności, którymi się zajmował, i w nauce, i w literaturze, prawda, i w tej działalności kapłańskiej, no i również jako teolog. Więc dla mnie tutaj te rozważania o płciowości będą naturalnym przedłużeniem tej aktywności filozoficznej, tylko tu już się wypowiada jako, no właśnie, jako teolog, jako papież, prawda, i tak dalej, więc to wchodzi jakoś w nauczanie oficjalne papieża. Natomiast ten, jeśli tak można powiedzieć w cudzysłowie, ten żywioł, prawda, zainteresowania człowiekiem, zainteresowania osobą, jak najbardziej jest tam obecny i to jest naturalne przedłużenie. Nie byłoby teologii ciała, prawda, Wojtyły bez pewnie osoby i czynu. Można by chyba zaryzykować takie twierdzenie. Można się odwołać też do tego, co dzieje się w osobie, czyli do uczynień. Jakbyśmy wzięli kobiecość i męskość, to te uczynienia też można opisać w naukach inaczej.
a więc będzie to szło w kierunku komplementarności płci, a nie w kierunku genderystycznego interpretacji płci. W związku z tym tam osobotwórcza będzie oparta, prosto mówiąc, na naturze, tylko kwestia jej opisu. Także te dyskusje, które tutaj były w referacie, osoba, a natura, to właśnie jest cały problem, żeby osoby nie oderwać od natury. Tu pani doktor też wspomniała o twórczym działaniu sumienia, czyli w tej chwili toczy się też dyskusja między teologami niemieckimi, a powiedzmy wojtyłologicznymi. Oni uznają po Kancie rozum stwórczy, a więc, że my stajemy się osobą, nie, że my z natury jesteśmy osobą, tylko że dopiero przez wolność i przez właściwie dowolne wybory my się kształtujemy jako osobę. To jest idealistyczny, bardzo niebezpieczny liberalizm, który przenika i Kościół, i jego też, więc tu łączność przy płciowości to samo, łączność natury z osobą jest nieodzowna, bo inaczej się odrywamy od podstaw realistycznych, no i tworzymy po prostu idee oderwane. I one są bardzo groźne, dlatego że jak oderwiemy osobę od jej natury, to i kobiecości nie określimy, i męskości nie określimy, i małżeństwa we właściwym, naturalnym sensie nie określimy, a więc są to druzgocące, więc słowo osoba jest wspaniałym, tylko musi być to realistyczne ujęcie osoby i takiego bronimy. Ja mam pytanie też, pardon, że się włączę do pana profesora, bo właśnie tam odwołał się do ciekawego terminu partycypacja i pytanie mam, czy jak on interpretuje Wojtyłę, czy dialogicznie, czyli czy ja się staję osobą przez to, że rozpoznaję drugie ty i dopiero się staję, czy raczej pierwotniejsze jest podstawowe doświadczenie mojej osoby i godności i tylko moja natura kieruje mnie do drugiego ty i poszukiwania, dlatego że ja od razu skrytykuję dialogików tutaj. Sądzę, że dialogiczne pojęcie osoby relacyjne jest też nierealistyczne po prostu. No to znaczy ja się odwołuję do swojego poglądu. Ja uprawiam personalizm realistyczny, mogę nawet nazwać indywidualistyczny, jak ktoś chce mi przyłożyć, ale nie uzależniam siebie nawet, bo eremita, że tak powiem, który modli się do Boga, oczywiście jest to relacja osobowa, ale nie do drugiego człowieka, nie jest w relacji do drugiego człowieka, może się spokojnie rozwinąć jako osoba. Nie wiem, czy pan profesor się zgadza. To znaczy tak, bo tak, mamy Wojtyłę i ten fragment, który był związany z człowieczeństwem, więc bardzo taki jakby wąski pasek tego zagadnienia właśnie uczestnictwa, prawda, gdzie on mówi, że no właśnie my jakby partycypujemy w człowieczeństwie drugiego, więc z jednej strony jest wyjaśnienie Wojtyły. Wojtyła mówi, że realnie partycypujemy w człowieczeństwie drugiego, ale to nie oznacza, jakby kontekst istnienia nie pokrywa się z kontekstem poznania. To są różne konteksty i nie można jakby zamieniać jednego z drugim. Czyli nie można jakby kontekstu przenosić na kontekst istnienia, prawda? Czyli jak zapytamy, czy osobą jesteśmy poprzez to, że jesteśmy w relacji, chociażby tak jak Szpeman mówi, no to być może jest problem tego, że mieszamy kontekst poznania z kontekstem istnienia, prawda? Tomasz powie i Wojtyła myślę, że się do tego przychyli, że osoba jest związana z esse personale, to co profesor Gudaniec napisał na ten temat, książkę habilitacyjną o esse personale właśnie. Nie ma go tutaj, ale wiemy, że wykładał esse personale, osobowe istnienie. Nośnikiem osoby jest osobowe istnienie i to jest ten. Natomiast to, że osoba siebie poznaje, siebie rozwija w kontakcie
prawda, ze światem, z osobami drugimi, prawda, jako wyszczególnionymi relacjami. No zwróćcie Państwo uwagę, nie ma możliwości poznania, to święty Tomasz mówi, że poznanie siebie jest poprzez poznanie świata. Najpierw poznaje świat, a potem w kontekście tego poznania poznaje swoje poznanie i poznaje siebie jako tego, który poznaje. Czyli krótko mówiąc, ten kontekst poznawania jakby nie unieważnia kontekstu istnienia. I teraz pytamy o to, co pierwsze. No istnienie jest pierwsze, a nasze poznanie za tym podąża, prawda? Więc my sobie siebie uświadamiamy. Natomiast urzeczywistnienie siebie, czyli przeprowadzenie jakby tej naszej natury, która jest duchowo-cielesna, ale jednocześnie ta natura jest spotencjalizowana, w niej jest zapodmiotowana potężna możność. My musimy to zaktualizować, przekształcić te nasze możliwości, tę możność naszej natury w życie osobowe, w akty poznania, miłości, decyzji i tak dalej. I to nie jest możliwe bez odniesienia do osób drugich. Bardzo dziękujemy. Z tego, co widziałem, są jeszcze pytania, ale chyba rozumiemy, że czas jest nieubłagany i te pytania przenosimy już na sesje prywatne. Także bardzo dziękujemy. Księże profesorze, czy spotykamy się o 15, czy przesuwamy troszeczkę tam na 15? Tak, 10 minut? To 15:10, 15:15 zaczynamy kolejną sesję. Bardzo pięknie dziękujemy.